Dzisiaj przerobimy sobie pałkę teleskopową. Stopa dystansuje i lewa ręka zawsze staramy się nie dopuścić do kontaktu, tak? I obalamy przeciwnika. Te ręki w ogóle nie możemy puścić, dlatego że pałkę możemy sobie albo odrzucić, albo najlepiej schować. Kulkę mamy przeciwnika, dochodzi do nas, łapie nas. Powiedzmy, że jest to akcja znienacka. Kolejna technika, tym razem mamy osobę obezwładnioną, leży. Często jest tak, że w służbie ludzie nie noszą ze sobą kajdanek jednorazowych. Pewnie bardzo często możecie to zauważyć. Ja osobiście noszę. Ludzie często pytają, co to jest na plecach. Są to również ludzie z innych formacji. To samo już pokazuje, że nie wszyscy wiedzą, że takie rzeczy są dostępne. Więc zrobimy sobie obezwładnioną osobę, którą musimy odprowadzić albo gdzieś do busa, albo do jakiegoś pomieszczenia, nie mając większej ilości kajdanek. Na przykład w przypadku, gdy zatrzymaliśmy kilka osób. Więc połóż się. Mamy osobę, która wypełnia polecenia, jest generalnie grzeczna, tak? Nogi szerzej. Podchodzimy. Zawsze będziemy brali pod uwagę przede wszystkim środki bezpieczeństwa. Możemy nacisnąć na nadgarstek czy dłoń, ale pamiętajcie też, żeby nie robić tego w jakiś sposób bardzo mocny. To ma służyć przede wszystkim naszemu bezpieczeństwu, a jeśli jest posłuszny, ma nie zadawać mu jakiejś bardzo dużej ilości bólu. Więc po pierwsze bezpieczeństwo. Wyciągam pałkę, rozwijam. Będę chciał go podnosić i doprowadzać. Dopóki nie złapię ręki, nie mogę cofnąć nogi. Teraz już mogę. Wychwytuję nadgarstek mocno. Pałką na początek tricepsa, tak? Na przyczep. Naciskam. I oczywiście cały czas daję polecenia, żeby osoba, która jest na ziemi, wiedziała, co będziemy robić i żeby też współpracowała. Więc przechodzę za jego plecami, uważam na drugą rękę, uważam na nogi. I tak, na bok, do siadu i patrzcie, to jest pierwszy etap. Przeszliśmy o 180 stopni, osoba jest już w siadzie. Będzie wykonywała dalsze polecenia. Wstajemy. Ręka na głowę, ręka druga na głowę. O, i w ten sposób będziemy ją wyprowadzać. Pamiętajcie, żeby tu cały czas trzymać i mocno naciskać, dlatego że tworzy się dźwignia prosta na łokciu. Gdyby coś świrował, wsiował, tutaj możemy dociskać i cały czas wydawać polecenia. Jeśli coś było nie tak, na kolana, na kolana, na kolana, na kolana i znowu możesz się położyć. Także moim zdaniem, jeśli nie mamy kajdanek, bardzo fajna opcja. Ta ręka jest wyizolowana, cały czas mamy ją w zasięgu naszego wzroku. Jeśli będziemy mieli partnera, który będzie miał tąfę, również drugą pałkę, to samo może zrobić na drugiej ręce. Tym razem pokażemy Wam technikę, w której wykorzystamy pałkę do obrony, to znaczy bloków i wykorzystamy też duszenie. Mamy przeciwnika, będzie zadawał nam ciosy. Pamiętajcie, że po rozłożeniu pałki nie musimy tylko zadawać ciosów jakkolwiek, ani używać tego do żadnych dźwigni. Możemy też używać jej jako bloki. Blok górny, dolny, boczne. To wszystko może nam pomóc i wykorzystać. Nawet przed kopnięciami, odsuwając oczywiście tułów. Ale nasz przeciwnik chce zadać cios. Zadaje cios z dołu. Patrzcie, uderzając w te takie najtwardsze kości, oczywiście odsuwając się od tej ręki, jak najbardziej to też będzie sprawiało mu ból, a my po szybkim odbiciu ręki czy zbiciu nadal możemy zadawać ciosy. Zbijamy rękę. Pamiętajcie też, że mając pałkę fajnie można bazować na punktach atemi, tak? Czyli oczy, nos, szczęka. To wszystko może spowodować knockout. Po zbiciu jednego ciosu drugiego, punkt atemi wiadomo będzie delikatnie zamroczony. Mogę złapać pałkę i wykorzystać funkcję takiej obręczy, tak? Tutaj mam dosyć dużo miejsca. Jeśli będziecie mieli dłuższą pałkę, będzie to jeszcze łatwiejsze. Wchodzę na głowę, zaciągam i tutaj już jest dźwignia. Koniec pałki mogę włożyć sobie oczywiście jak zawsze pod pachę, tak żeby kontrolować drugą ręką całą sytuację. Na kolana. Tutaj już jestem bardzo bezpieczny. Jeśli będę chciał, mogę sobie ten uchwyt dociskać, przyciaśniać i tak naprawdę tutaj, kontrolując sytuację, dociskać. Oczywiście do pewnego stopnia, do tego, żeby wykonywał komendy i był spokojny. Tym razem wykorzystamy sobie dźwignię, będziemy mieli pełną kontrolę nad naszym przeciwnikiem. Będzie wykonywał nasze polecenia i dzięki dozowaniu pewnego bólu będziemy mogli sprawić tak, że będzie nam się podporządkowywał i ewentualnie, czy będziemy go doprowadzać, czy będziemy mogli go użyć sobie na ziemi, nie będzie z tym problemu. Zaczniemy sobie od jakiegoś kontrataku. Pałka rozłożona,
cios zamachowy typowo, blokuje, można dołożyć jakieś uderzenie w nogę, tak żeby go troszeczkę zmiękczyć. I najważniejsze, gdy wychwycę tą rękę, tu mamy łokieć, wchodzę pod spodem, przechodzę i rękę zaplatam sobie pod pachę. Zwróćcie uwagę na to. Dwie rzeczy, i pałka, i jego ręka są cały czas w kontroli. Przechodzę sobie płynnie po jego ręce, tak żeby jej nie wypuścić, łapię pałkę. Tutaj dociskam. Twarda część pałki będzie powodowała nacisk na jego przedramieniu, więc tak, jeśli będę sobie chciał gdzieś go prowadzić, podnoszę jego rękę do góry, tutaj też będzie czuł ból, bo moja kość przedramienia będzie dociskała w jego kość i mogę dać polecenia. Ręka na głowę, idziemy, możemy prowadzić. Gdy będę chciał, klękaj i w dół znów. Ja tutaj cały czas steruję pałką i mam nad nią pełną kontrolę. Teraz pójdę sobie z nią do góry, w górę, wstajemy. O, cały czas mogę go kontrolować. W tej technice będziemy bazowali głównie na zblokowaniu ręki i wykorzystamy dźwignię prostą łokciową, dzięki czemu będziemy mogli sprowadzić sobie naszą osobę. Mamy rozłożoną pałkę, możemy sobie spokojnie ją dystansować czy uderzać, jeśli będzie taka potrzeba, jeśli będziemy chcieli zablokować tą rękę, żeby koleś nam się nie odwinął, nie dostać w czajnik. Więc tak, zblokujemy, jeśli będzie potrzeba. Blokuję, wchodzę od środka, ręka idzie do środka, a pałka idzie wysoko pod pachę. Z tego względu, że tutaj już będę miał jakąś kontrolę nad tą ręką. Druga ręka chwyta za jego nadgarstek, tak oczywiście jak przy każdej dźwigni łokciowej prostej, żeby jego łokieć jakby był na górze. Przeciwnie do działania dźwigni. Ja będę głównie działał tutaj swoją klatką piersiową i brzuchem. Zwróćcie uwagę, że tu będzie jego ręka zaparta i jego nadgarstek będę odciągał, tak żeby ta dźwignia była jak najbardziej rozpierająca. I oczywiście wydaję komendy, kieruję go tam, gdzie chcę, żeby się ułożył. Kładź się. O, i mam gościa na ziemi. Pokazaliśmy Wam dzisiaj podstawowe techniki, jeśli chodzi o pałkę teleskopową. Były to techniki różnorodne. Mam nadzieję, że od dzisiaj pałka po przećwiczeniu będzie w Waszym małym palcu, a jak nie, to chociażby zawsze pod ręką. Trzymajcie się, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, lajka, wbijajcie nasze socjale, Facebooka, Instagrama. Trzymajcie się, hej!